like a professional smelter. They're gonna melt it with other steels, and they're gonna be mass producing those, just like a small ones. Okay. Yeah. Okay, we'll see. Yeah, and we'll see what happens. Mam nadzieję, że ten projekt, to przekucie tego krzyża i pokazanie Syryjczykom, że o nich pamiętamy w ten sposób, wpłynie też na nasze życie duchowe. Miejmy nadzieję, że ludzie będą chodzić do kościoła, będą się modlić właśnie o pokój w Syrii i będą pamiętać o też innych miejscach, w których trwa konflikt, chociażby w Jemenie czy w innych miejscach w Afryce. Trochę krótko, ale może tak to zrobimy właśnie. Leszek wyjechał do Anglii w 2005 roku. Na początku historii naszego bohatera, tak jak dla wielu innych naszych rodaków, była praca w supermarkecie. Najprostsze obowiązki, układanie towaru na półkach. Nowe wymagania, nowa kultura, nowy sposób życia. Na początku zwykłe obowiązki, potem zostaje menadżerem w sklepie. I tak mijają lata. Najczęściej jest to praca na nocnej zmianie. Po 7 latach Leszek chce czegoś więcej. Interesuje się metaloplastyką, kowalstwem. I tak, nadal pracując w wielkim sklepie, podejmuje studia w Hereford College of Arts. Praca, szkoła i modlitwa to jego codzienność, bo w tym czasie nie zapomina i nie zaniedbuje pielęgnowania wiary katolickiej i życia w łasce uświęcającej. Tutaj na angielskiej ziemi również wiara katolicka wygląda trochę inaczej. Nie wszystko jest tak oczywiste i proste jak w rodzinnej parafii Przyszowej w Małopolsce. Na przykład na spowiedź u angielskiego księdza trzeba się umówić na specjalne spotkanie w kancelarii parafialnej, a w trudnych chwilach otuchę i pokrzepienie przynoszą polscy kapłani pracujący w Wielkiej Brytanii. Mijają lata nauki i pracy. Najpierw college, potem uniwersytet. Mimo wejścia głęboko w życie społeczeństwa brytyjskiego pozostaje tęsknota za domem, za ojczyzną i pragnienie powrotu. I już będąc na studiach, Leszek otwiera razem z angielskimi przyjaciółmi swój własny warsztat w Suffolk we wschodniej Anglii. Rozpoczyna swoją działalność gospodarczą, tworząc różnorakie projekty artystyczne. Między innymi przekuwa na narzędzia rolnicze pociski z I wojny światowej, biorąc udział w konkursie na stulecie bitwy pod Ypres. Następnie uczestniczy w akcji pomocowej dla cierpiącej Syrii, gdzie z pocisku znalezionego w ruinach szkoły chrześcijańskiej w Aleppo wykuwa krzyż, czerpiąc natchnienie ze sztuki bizantyjskiej. Krzyż ten stał się centralną częścią ikony poświęconej katolickim męczennikom wszystkich czasów. W tym samym czasie rozwija też swoją produkcję noży kuchennych, przeznaczonych dla szefów kuchni, i znajduje klientów na całym świecie. 12 lat temu po prostu chciałem być już na swoim. Miało się 20 lat. Nie studiowałem akurat w tym momencie, więc trzeba było szukać pracy. I było bardzo ciężko znaleźć pracę w mojej okolicy. Więc zacząłem przeglądać internet, czy by tu nie wyjechać na zachód gdzieś. I znalazłem właśnie ogłoszenie pracy. Zaaplikowałem i jakoś się dostałem do tej roboty. W maju bodajże wsadzili mnie w samolot rodzice. I poleciałem do Londynu i tak zostałem tam bodajże 7 lat pracując w tej samej korporacji, tylko powoli awansując ze stanowiska na stanowisko. No, muszę przyznać, była to przygoda, szczególnie pierwsze 2 lata, kiedy jeszcze język nie był doszlifowany do końca.
było dość stresujące, ale daliśmy radę. Też dużo mi pomógł lokalna parafia tam w Pottersburg, gdzie mieszkałem. Był jednak ten znajomy tryb tygodnia, że msza była w niedzielę i chociaż po angielsku to jednak to wyglądało tak samo. Yeah, I would love that to do that, but it's not that it's too hard, right? So, Okay, right. we'll get it done. I will go and find you a new 5 or 10, see if you can get a straight line. Yeah. Głównie najlepiej trzyma się Polonia bodajże w Londynie na Devonii. Tam najczęściej chodziłem. Nie mówię, że się inne nie trzymają, ale tam ja chodziłem na msze niedzielne. Ksiądz Krzysztof Ciemień świetnie tam prowadził, kiedy ja tam jeszcze mieszkałem w Londynie, parafię. Multum różnych imprez, koncertów, teatrów się tam odbywało. Poza tym jest to najstarszy kościół polski w Anglii. Na ołtarzu jest szabla Sikorskiego, generała Sikorskiego, wisi. No i chociażby piwnice kościoła były używane jako schron przeciwbombowy w czasie nalotów na Anglię. No i jest to kościół z długą historią polskich imigrantów i jakoś wszyscy, starsza emigracja jeszcze z II wojny światowej i ta nowsza, no i ta najnowsza, kiedy wstąpiliśmy do Unii, w tym kościele się spotykała i wymieniali się po prostu, poznawaliśmy się razem tam. Lekcje historii, lekcje polskiego, nasza kultura. O tym wszystkim uczymy się w szkole. Niejednokrotnie przez wieki jak refren powtarza się los polskich pokoleń młodych ludzi, którzy z uwagi na takie lub inne przyczyny musieli opuszczać Polskę. Najczęściej te przyczyny były bardzo dramatyczne. Od pierwszych powstań przeciwko zaborcom, poprzez szczególnie powstanie listopadowe, kiedy mówimy o tak zwanej wielkiej emigracji, powstanie styczniowe, emigracja po II wojnie światowej, rozsiewały Polaków po całym świecie. Nikt nie przypuszczał, że w XXI wieku w wolnej Polsce dojdzie do takiej samej sytuacji eksodusu młodzieży polskiej. Tym razem dramatem nie była wojna, nie było prześladowanie, ale proza życia. Choć i wcześniej zdarzały się emigracje za chlebem, lecz ta ostatnia z lat 2000 jest nam najbliższa. W latach 2004-2018 wyjechało z Polski 1,5 miliona osób. Mieliśmy też wtedy do czynienia z paradoksalną sytuacją, kiedy nasi rządzący uznawali to za dobrodziejstwo,
że Polacy mogą emigrować. Od czasów Mieszka I Bolesława Chrobrego rządzący naszym krajem starali się utrzymać naród w jego granicach. Tymczasem władze Polski w tamtych latach cieszyły się z emigracji młodego pokolenia na zachód Europy. This is where art comes into its own. It's a peculiarity of the world that the most violent, disturbing things that you see generate extraordinary art. From all that hate and so on comes beauty somehow. It's weapons, it's swords to plowshares, isn't it? It's that. It's making things of peace or whatever out of things of war. And very proud in a way that part of what I taught him is allowing him to do that. So from here comes to him and the rest of you, right? Because it's good. Jestem ogólnie super zadowolony, że już się postanowiłem wracać. Jeszcze miejmy nadzieję, że moje plany na powrót się spełnią, chociaż jak mówi stare powiedzenie, żaden plan nie przeżywa spotkania z rzeczywistością, ale miejmy nadzieję, że już koło świąt zwiozę cały sprzęt do domu, będziemy otwierać warsztat tam i miejmy nadzieję, że się to jakoś będzie kręcić. No, na pewno. Póki co nie narzekam, jakoś wszystkie te dziwne perturbacje losu wyszły mi na dobre i sądzę, że dalej tak będzie. Nie wiem, jakoś nigdy nie dojrzałem do tej decyzji, żeby wrócić. Chyba do ostatniego roku, kiedy już teraz kończę te studia i już sądzę, że już jestem na tym etapie, że mogę otwierać warsztat z powrotem w Polsce i zwozić cały sprzęt tam i tam zaczynać karierę od nowa. Po prostu to jest dom. Polska jednak jest domem moim. Anglia była miłym mieszkaniem przez ostatnie kilka lat, ale jednak dom to jest dom. Wszystko to pozwala na niezależność. Pozwala też spełnić marzenie powrotu do Polski w swoje rodzinne strony, do Przyszowej i do Stronia. Są to wioski w Beskidzie Wyspowym w powiecie limanowskim. Powrót do domu to także czas odkrywania na nowo swoich korzeni. Dlatego Leszek interesuje się kulturą regionalną, folklorem. Przystępuje do zespołu Przyszowianie, który kultywuje folklor Lachów. Niejednokrotnie w naszym życiu odkrywamy wartość swojej kultury, będąc gdzieś daleko. Dlatego emigracja nie musi oznaczać rozstania się z Polską ani zapomnienia o swoich korzeniach, ale może nas zmotywować do swoistego renesansu naszej własnej tożsamości.
Tak mnie robota puszczała, nie? Mówią karego, mówią konisia stający. Ja go nie karmię, ani nie boję, Ty zakochany. Raz o północy spotkała chłopca takiego, który miał czarne oczy. Spotkała chłopca takiego, który miał czarne oczy. Chwaliła się matka swoimi córkami, swoimi córkami, a córki się nie bać. Powrót do ojczyzny i powrót do swoich korzeni nie oznacza izolacji od świata, ale chęć dawania siebie światu. Leszek po zdobyciu stypendium królowej Elżbiety II udaje się do Japonii. Leszek bierze ze sobą krzyż i rycinę ojca Wojciecha Męcińskiego, kopię dzieła, na którym ukazana jest również jego męczeńska śmierć i tortury, jakim został poddany. W swojej kuźni w Stroniu wykonuje ten krzyż, który staje się później jego krzyżem pielgrzyma. The opportunity to shop from our in-flight shopping selection. Okej. Czy to znaczy workshop Kuregane, czy to nie znaczy workshop Kuregane? Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Czekaj. Sprawdźmy. Cuda techniki. Czy to jest to, czy to jest nie to? Tatara producent Kuregane. Okej. Te cykady to nawet w aucie słychać.
Leszek. Leszek. But you can call me Les. Les. Yeah. Okay, please call me Nobu. No, bro, okay. Beautiful area when we were driving here. Oh, really? Yeah. Yeah. Spotykają się młody mistrz kowalstwa z Polski i starszy, bardziej doświadczony mistrz kowalstwa z Japonii. Mówią swoim językiem. Dla ucha jest to język angielski, a dla kowala jest to język fachowy. Bardzo szybko pomiędzy uczniem i mistrzem powstaje relacja zrozumienia. It's tomorrow. It's start to be ready for start tatara iron making. Yeah. It's tomorrow is a dirty one. Yeah. Okay. It's from the morning till the lunchtime. It's a charcoal cutting. Okay, charcoal Yeah, cutting. charcoal Okay, cutting yeah. is very dirty. Yeah. That's like a traditional dress from our area. Yeah, I guess so. So this is like kimono for us. Oh, really? Yeah, Okay, don't use tomorrow. Yeah. So tomorrow it's morning to lunchtime. It's a cut charcoal. And after lunch, if we finish before lunch, we start to make furnace. Okay. It's in clay work. Yeah, clay work. It's okay. another dirty work. Okay, cool. Yeah. And so make inside of furnace for tatara furnace by clay. And after this, we join bottom one, center one, top one, and then make fire. Okay. It's a be drying. Okay, so By dry fire. it out. Yeah. That one is the first day menu. Okay, second day is exactly tatara making. Okay. It's maybe it's 8 o'clock start fire, and after about 2 hours only fire by fire, and after this about 1 hour only fire by charcoal. Okay. It's we take 3 hours for heat up inside. These 3 hours only use charcoal and fire. So just to Don't- heat up the yeah, furnace exactly. before, so it's ready. Yeah, preheating. Temperature is right. If it's heat up ready, Yeah. you put on so iron sand and start so iron making. Yeah. It's take about 2 hours. Okay. And so after this, it's maybe 2 o'clock after lunchtime. It's 2 o'clock we can finish. Yeah. Maybe a little bit so far. That's fine. Yeah. Yeah. We finish when it's finished. Yeah. that- 2 or 3 yeah. o'clock. Yeah. It's finished. Okay. And second day it's iron making only that one. So sometimes people pick up from the inside. It's other day, but so I don't pick up other day because so if it's too much hot, it's a little bit dangerous. Yeah. I cool down, take a one night. Okay. Yeah. And third day, we separated furnace. And so if we successfully, I pick up big irons, big tatara iron steel. Yeah. And if we finish quickly or more faster, maybe we can start forging or make square. Yeah. Have you seen tamahane before? Oh yes. Yes, I do. Yeah. It's a not so big one, but so Yeah. this one maybe if it's successfully finished, we can get a big one. Yeah. After this, we try to start so forging by tamahane. Yeah. The first aim is a make square by forging. Yeah. So basically refine this to this. Yeah. It's a maybe third day is a just pick up and so correct, and so maybe if we have a time, we make square. Yeah. It's a third day. Yeah. And next day, fourth day, it's a make being forge welding. Okay. Forge welding pattern. Yeah. It's the same method of Japanese sword of making. Yeah. And so fifth day, it's exactly knife making. It's a make knife by hand. Yeah, by hand. Okay. Yeah. Please think about what Yeah. kind of knife would you like to make. Okay. But do you polish on the grinder or do you go on the Yeah, stones? of course, it's the first time I use grinding Yeah, machine. yeah. But after this, we use sharpening stone. Oh, you go on stones. And Okay. sometimes use paper, sandpaper too. Yeah. And this one is not me, my apprentice, my assistant. His name is Jesse. Yeah. You already know Yeah. maybe. He polished Yeah. by tamahagane knife. Oh, okay. This one is a tamahagane. Okay. And so this knife made our students. Okay. Yeah, last month. So is that from the students? Yeah, it's already sending for them. And Yeah. especially when we try hardening, put in water, it's if it's nothing sound, it's good meaning. Yeah. But if we have ping, ping, something bad sound, Yeah. You can hear it's it. Yeah. my stop, it's my heart. Can I ask? Yes. What's this? It's like traditional belt, but you know. It's a folk craftman or Yeah. just traditional? Yeah, traditional belt from sometimes they're bigger, sometimes they're smaller. Yeah, but, why?
I think it came from because it's like a very farming area. So you know, like the weightlifters, they will have that belt. Ah, So I it- see. so you put it tight. Yeah. And then you keep everything inside. なるほど。 Yeah. Oh. So this is like from my area. This is like a formal wear, you know. Formal wear. Yeah. Mhm. And this And is something. Yeah. This one is plant. Yeah. This is all plant motifs. Yeah. Same these with the ones? same with the plants is in here. Really? Yeah. And because like I said, in our area in the we also like in It's a the formal mountains one. as well. Yeah. Ah, We're I also see. from like a mountain area in Poland as well. We're down Sądeckie, Przyszowa, my village is called. And it's part of Lachy Sądeckie. It's basically like a group of people that lives in that area, and this Really? is what they would wear. I also like part of the folk band in the Folk band? folk, so like a traditional music from the area. 面白い。It's Yeah. interesting. Yeah. Ah. Właśnie skończyliśmy nasze pierwsze spotkanie z Nobuya Sensei i mamy na szybie coś bardzo japońskiego, czyli gigantycznego patyczaka. No. I jedziemy teraz do Senby, czyli miejsca, gdzie będziemy mieszkać przez następny tydzień. O, patyczak próbuje uciec. Traditional something. It's a potato or flour? Potato, but the most important is bread. Bread. It's like flour. So we have like 200. Bierzemy glinę, którą wcześniej przygotowaliśmy. Musi być ładna i mokra. I używamy ją, żeby wypełnić tutaj piec. Powoli nadkładamy warstwy gliny, jedną do drugiej, tak żeby ona się połączyła ze starą gliną z poprzedniego wytopu. Okay, go pick up.
Just you fast. He fast. Okay. Go up. Move there. Yes. Okay. Go down, please. Oh, sorry. Okay. 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 Move to here. Yeah. Be center. Okay. Okay. Wait. Pierwsze zadanie dnia to dzielenie żelaznego pyłu od piasku. Ten żelazny pył to magnetyt, który został zebrany na pobliskiej plaży i żeby nasz wytop się udał, musi być on jak najczystszy. Także bierzemy tutaj taki magnes i powoli wyciągamy żelazny pył z piasku. Ostatnie momenty przed wytopem stali. Nasze drewno się rozpaliło porządnie, musieliśmy je szybko ubić i wrzucić węgiel drzewny na górę, tak żeby nie stracić ciepła. Teraz czekamy 5-10 minut, aż węgiel drzewny rozpali się prawidłowo. Piec będzie w odpowiedniej temperaturze i zaczniemy wrzucać naszą rudę do środka na przemian z węglem drzewnym, by wytopić naszą stal. If it's not so changed to go down, it's sometimes Yeah, increase. we'll stick then. Yeah. And Okay. won't go, yeah. Okay, right now it's fire is small. Okay, please check. Yes. Yeah? Yes. Good, okay. Thank you. Okay, this is a piece. Check. Zaczęliśmy nasz wytop. Piec już jest w odpowiedniej temperaturze i co 4 minuty będziemy wrzucać kilogram rudy i 2 kg węgla drzewnego. Musimy pilnować non-stop czasu, żeby właśnie co 4 minuty wrzucać. Jeżeli się wypali węgiel drzewny za szybko, musimy zmniejszyć dostęp powietrza. Jeżeli będzie za wolno, musimy zwiększyć, żeby temperatura zawsze była stała. Następna rzecz, o której musimy non-stop myśleć, to dół pieca. Są tam 3 dziury, które mogą zostać zatkane przez ślagę, która powoli spływa po ścianach pieca. Więc raz na jakiś czas musimy otworzyć i zobaczyć, czy nasze dziury na powietrzu nie zostały zatkane. To zajmie nam kilka godzin, zanim wrzucimy całe 20 kg rudy, którą wcześniej przygotowaliśmy. Trzymajmy kciuki, że pójdzie dobrze. He always knowing it's in this time is of course it's a first time for him, but so maybe it's he can understand only one time because he is experienced already almost. Yeah, if it's explained for him, easily understand for him. Of course, it's if he try by himself in his country, it's maybe it's sometimes something mistake or accident, but doesn't matter. Every time I have accident too. Yeah, he can try. Yeah. In this week, it's we process from the iron sand to knife. Every time we have a chance to mistake an accident, and especially in this time, first accident. It's a first worried about. It's when I make tatara iron making. When I doing tatara iron making, it's a first worried point. It's not go out slug. If its slug is very hard, cannot go out throughout. It's we couldn't make iron. But so that day we successfully finished.
slug is very through. But next day, when I get iron from the iron making furnace, we couldn't many. Especially when I tried to break underpart, we couldn't get so big piece. I think very shocking. But after these people, it's a Jesse and so Polish guy, they try to collect everything. We can get about 5 kilo, a little bit more, we can get so small piece, but we can get so small piece of tamahagane, 5 kilo. And so we follow up from the Oroshigane technique. We can successfully join 2 big piece of tamahagane by Oroshigane technique. Yeah, it's good things. Właśnie rozbiliśmy piec hutniczy i wyciągnęliśmy nasz wczorajszy wytop. Mamy trochę stali, trochę żużlu, trochę żelaza z wczorajszego wytopu. Także jest to sukces, ale mogło być lepiej. And then collect by magnet, collect iron by magnet. And then use Oroshigane technique and beat together. So before doing, it's maybe especially this one. This one. Yeah. I check about carbon percentage by spark. Yeah, it's a cast iron. Very smart thought. And so after this, next step, it's a very difficult point. It's forge welding, fold welding. But so they work very well, so we can successfully finish. So normally, when we try to 9 times folding, we lost more than 50%. But so in this time, we can get maybe 55%. Yeah, more than 50% we can get from the about 4 kilo or 5 kilo, 3.5 kilo. Yeah, we successfully finished too. Yeah. And so next worried point is, of course, it's forging, but forging is, of course, he's a professional blacksmith. It's no problem, perfectly, very quick. And so last very worried point is hardening, heat treatment. So last 5 years, it's we hard work to make iron making and so forging, fold welding. But last part is when we try mistake about forge welding, hardening. It's a break easily at the one time. It's a very shocking. It's a very nervous time for me. But he's very well, and so he successfully finished hardening. Last day we tried to polish. We can see hamon very clearly. Yeah, it's very, very happy today. Yeah. Po skończeniu zgrzewania naszej stali mamy 512 warstw gotowych do kucia naszego noża.
My name's Jesse Cunningham. I'm from British Columbia, Canada. I worked as a concrete worker, I was a carpenter. I ended up eventually going back to art school and finishing my degree in fine arts at a university in Vancouver called Emily Carr University. And I had no idea that anybody was just making tamahagane steel at that point. I thought it was just for swordsmiths and maybe kind of a lost art. And I found out that he was collecting his own magnetite from the beach and smelting that into steel and then refining that steel and making it into these beautiful kitchen knives. And I thought, well, that's exactly what I'd like to learn how to do. So I came back for that week-long course, and it was awesome. And by the end of it, I just kind of wouldn't leave. So I'm still here about a year and a half later. It's not light work, you know, lots of swinging a hammer and lots of hot days, and for very little money. But I think that it's a feeling, you know, if you get addicted to that feeling of completing a project, you know, and especially the further back you go, if you collect sand off the beach and you make it into steel and then eventually there's a knife, it's a huge feeling of independence. Many years before I moved to Japan, but I didn't realize that it was an accessible workshop. And when I started looking around for different workshops to visit, of course, a lot of swordsmiths come up, and you know, as beautiful as that is, I didn't have much interest in making swords. I wanted to make like useful things that people would use. I mean, I'm happy that it's very pleasant, very pleasant. It's very lucky because I think there's quite a tradition in Japan of your master being very strict. And the way you're supposed to learn from your master is to steal the secrets, right? You don't get taught. You get told to do things and you watch. And but here there's no secrets. You know, all the information is freely given. It's a very generous workshop. I think that maybe Nobuya Sensei is a little unique in his kindness and generous nature, because I have heard of other people's experiences maybe having a little bit more difficulty with that strict, hard, traditional Japanese method. We were in communication, and I've been admiring his work and his posts for a long time now. And eventually he reached out and said, you know, like, would it be possible to come and do the week-long workshop, and, you know, like, what would it cost, and, you know, when would we be able to do it, and all the rest of that. And yeah, I was the go-between with Nobuya Sensei on that one. So it's a huge thing. It's a huge thing to come from the UK or to come from Poland, especially right now. It's a much longer flight than it used to be. And a lot of different time zones, and a lot of, you know, everybody has to take a week to do a course in the Japanese countryside. I mean, what a commitment. What a commitment. That's incredible. Like, not many people would be willing to do a trip like that. So you never know if somebody's actually going to do it. And showed up, ready to work, and it's been an absolute pleasure and a joy to get to meet the man himself and see how he works. Yeah, what a treat. What a treat that I didn't have to go all the way to Poland. That's next. I'll have to commit to a week-long trip in Poland. Następnym plusem tej techniki jest to, że będziemy mogli uzyskać dodatkowy wzór nazwany hamon, tylko dzięki temu, że będzie inna struktura stali w środku. Jest to jedna z najstarszych japońskich technik utwardzania noży, też stosowane w Europie dawniej, ale teraz głównie używa się jej na wyspach. Jak widzicie, jest to bardzo czasochłonny proces, ale wynik powinien być tego warty.
Last night, it's a last time. It's a magnet. Okay. Around, yes. Next time, when you check, it's a please use magnet. Can you feel it? Yeah, I can feel it vibrating. Okay, almost there. And so when it stops vibrates, take it out, yeah? Yes. Okay. Long time, Yes. isn't it? Yeah. Your clay work is very nice. Still outside, all separate. Wszystko poszło zgodnie z planem i nóż nam nie pękł. Widać dokładnie miejsce, gdzie nie było gliny. Widać dokładnie falę hamonu, którą zrobiliśmy. To jest ta część naszego noża, która nie była pokryta glinką. Da nam to bardzo twardą i ostrą krawędź. Pierwszy szlif za nami. Wygląda już pięknie. Powoli widać wzór, który będziemy mieć na naszym nożu. Zacząłem sam szlifować na początku, ale dość szybko mistrz Nobuya przejął ode mnie pałeczkę, by poprawić jeden błąd, który niestety zrobiłem, ale dzięki temu uratowaliśmy nóż i mamy kształt, który chcieliśmy. Yeah, it's very nice. What a contrast. Yeah, especially it's in this time. It's very contrast. It's very Very good. very good. Very clear. Good. Yeah, I never seen before myself. Especially this one is very say unique point. It's a backside here. It's a little bit light color. Yeah. It's a very unique. Yeah, I like this one so much. Like a Japanese sword. Yeah. Tydzień pod czujnym okiem mistrza Nobui właśnie się skończył. Rozmawialiśmy na wiele tematów. Opowiadałem mu o moim folklorze lachowskim. Ja mu pokazywałem zdjęcia mojego warsztatu. Rozmawialiśmy o tym, jak prowadzimy nasze kuźnie, jak ja kuję moje damasty. Też przywiozłem ze sobą krzyż, który nam towarzyszy w naszej pielgrzymce śladami męczenników, szczególnie ojca Wojciecha Męcińskiego. Był to dla mnie piękny czas. Nobuya Sensei właśnie wygrawerował znak Chrystusa na krzyżu, który wcześniej wykułem w Polsce. Także krzyż jest gotowy. Ten krzyż będzie nam towarzyszył w naszej pielgrzymce po Japonii śladami ojca Wojciecha Męcińskiego i innych męczenników. Na drodze pielgrzyma Leszek otrzymuje wskazówki od polskiego misjonarza, salezjanina księdza Jana Burego, który w swojej parafii w Suzuka poświęcił jego krzyż pielgrzyma. 祝福してください。主クリストによってお願いいたします。アーメン。 W Japonii z wielkim zainteresowaniem spotkał się nasz regionalny strój lachowski z Sądecczyzny. Ludzie często podchodzili na ulicach japońskich miast, pozdrawiali i pytali, co to za strój, skąd jesteś.
Anglia, Japonia, Polska. Tak daleko i tak blisko. To pielgrzymka życia naszego bohatera, która trwa i jeszcze się nie skończyła. Tak jak pielgrzymka życia każdego z nas, kto teraz ogląda ten film. To pielgrzymka życia, która mówi nam, że aby osiągnąć sukces, realizację, odnaleźć samego siebie, wystarczy po prostu być wiernym świętej wierze katolickiej i naszej ojczyźnie. A wtedy nieważne jest nawet to, gdzie jesteśmy. Może na końcu świata. Gdziekolwiek byśmy nie byli, odnajdziemy drogę do domu. Jesteś z nieba.